Gaia jest fabryką. A jak w każdej fabryce potrzebujemy po pierwsze maszyny, tą maszyną będzie superkomputer zoptymalizowany do rozwiązywania problemów sztucznej inteligencji oraz ludzie, którzy wiedzą, jak jej używać. Są to eksperci, którzy wiedzą, jak zainstalować oprogramowanie, jak trenować modele sztucznej inteligencji, jak je optymalizować. Cyfronet jest liderem projektu Gaia, który będzie budował fabrykę sztucznej inteligencji. Ta fabryka sztucznej inteligencji będzie polegała przede wszystkim na budowie nowego, bardzo szybkiego superkomputera, który stanie właśnie w Cyfronecie, ale który zapewni też ekosystemowe wsparcie dla użytkowników zarówno ze świata nauki, jak i z przemysłu do tego, żeby wykorzystać tę moc obliczeniową, do tego, żeby produkować modele sztucznej inteligencji, żeby badać najlepsze rozwiązania, które w tym obszarze mogą być wdrażane w nauce i gospodarce. Na spotkaniu mieliśmy 3 panele. Pierwszy z nich dotyczył budowania ekosystemu i jak Gaia współgra z EuroHPC, który jest wielką inicjatywą zrzeszającą fabryki sztucznej inteligencji. Akceleracja i ekosystem to są dwa takie pojęcia, które będą istotne z punktu widzenia opisania, czym jest Gaia, czym jest dla gospodarki, dla innowacyjności. W ramach drugiej sesji rozmawialiśmy na temat 3 domen, które są istotne z punktu widzenia Gai, czyli sztucznej inteligencji w medycynie, w technologiach kosmicznych oraz rozwoju wielkich modeli językowych. Sztuczna inteligencja w medycynie przyniesie bardzo dużo zmian związanych z tym, że dzięki nowym modelom, zarówno symulacyjnym, jak i tym opartym na uczeniu maszynowym, będzie można lepiej diagnozować choroby, planować lepsze terapie i też zapobiegać chorobom, zanim jeszcze zostaną wykryte. Odpowiem z mojej perspektywy, czyli z perspektywy obserwacji Ziemi. Rola sztucznej inteligencji w sektorze kosmicznym jest fundamentalna. Przede wszystkim pozwala uwiarygodnić pomiary wykonywane z orbity, dołączając niejako obserwacje in situ multispektralnych do pomiarów radarowych. To wszystko powoduje, że dane satelitarne mogą stać się źródłem, które będziemy traktować jako punkt odniesienia, a nie ciekawostkę. Budowa fabryki sztucznej inteligencji stworzy przede wszystkim możliwości do rozwoju modeli językowych, ale także innych modeli sztucznej inteligencji. Pamiętajmy o tym, że rozwój modeli językowych, a mówimy tutaj konkretnie o dużych modelach językowych, wymaga znaczących mocy obliczeniowych, wymaga wielu kart GPU, wymaga też partycji wspomagających CPU, które to fabryka sztucznej inteligencji zapewni, więc jej powstanie będzie zdecydowanym katalizatorem. A trzeci panel dotyczył już tego sprzętu, tych wielkich maszyn i problemów, wyzwań, z którymi borykają się centra superkomputerowe i jak one mogą być usprawnione dzięki takim rozwiązaniom jak fabryki sztucznej inteligencji. Obliczenia na rzecz sztucznej inteligencji przynoszą całą gamę nowych wyzwań dla centrów superkomputerowych. To przede wszystkim wsparcie nowej grupy użytkowników, która często nie ma doświadczenia w korzystaniu z tak dużych maszyn obliczeniowych. To bardzo złożony stos oprogramowania, który niesie swoje wyzwania względem infrastruktury, w szczególności składowania danych, ale przede wszystkim to wyzwania związane właśnie ze wsparciem nowej społeczności, z koniecznością zdobycia nowych kompetencji, które następnie musimy przekazać naszym użytkownikom.